Witajcie. Dzisiaj opowiemy sobie, co to są substancje kwaśne i co to są substancje zasadowe. W potocznym rozumieniu słowo kwaśny kojarzy się z octem, cytryną, kiszonymi ogórkami czy kiszoną kapustą. Do głowy nam nie przyjdzie, że niewiele ma to wspólnego z chemiczną rzeczywistością. A kwaśne wcale nie musi być kwaśne, ponieważ rozkłada się z odczynem zasadowym, a słodkie potrafi być wyjątkowo kwaśne, ponieważ rozkłada się z odczynem kwaśnym. Substancjami kwaśnymi, proszę Państwa, są kwasy, czyli ciecze zawierające wodór i tworzące w wodzie dodatnie jony wodorowe i ujemne cząsteczki reszty kwasowej. Mamy tutaj do czynienia ze zjawiskiem tzw. dysocjacji. I właśnie te jony wodorowe nadają kwasom ich specyficzne właściwości. Moc kwasu określa się na podstawie ilości powstających jonów wodorowych. Im większa jest tendencja kwasów do rozpadania się na jony, im więcej utworzy się wówczas jonów wodorowych, tym kwas jest mocniejszy, działa po prostu silniej. A teraz trochę o zasadach. Po to są zasady, żeby nie było kwasów. Ale to tak żartobliwie. Zasady, czyli alkalia ługi, są substancjami neutralizującymi kwasy. Traktując rzecz chemicznie, są to substancje zdolne do odszczepiania ujemnie naładowanej grupy wodorotlenowej. Również dysocjują w wodzie. Miarą mocy zasad jest liczba jonów wodorotlenowych, jakie tworzy zasada w wodzie. Jak jeszcze pamiętamy z lekcji chemii, kwasy z zasadami neutralizują się. To jest oczywiste. Dzieje się tak na skutek łączenia reakcji jonów wodorowych, kwasów, z jonami wodorotlenowymi z zasad. I wynikiem reakcji jest powstawanie z jednej strony soli, z drugiej strony wody. Chemicy w celu określenia mocy zasad lub kwasów stosują specjalną skalę pH, potencja hydrogenii, potencjał wodorowy. Wartość wskaźnika liczbowego pH świadczy o zasadowości, czyli alkaliczności lub kwasowości substancji. Skala pH obejmuje podstawowe wartości od 1 do 14. Wartość pH równa 1 wskazuje, że roztwór zawiera dużo jonów wodorowych i jest bardzo mocnym kwasem. Gdy z kolei pH jest równe 14, znaczy to, że roztwór zawiera mało jonów wodorowych i jest bardzo mocną zasadą. pH roztworów obojętnych wynosi 7, zasadowych powyżej 7, np. 7,1 do 14, natomiast kwaśnych poniżej 7, np. 6,9 do 0. pH roztworu zmienia się podczas dodawania do niego kwasów lub zasad. Kolejne stopnie mocy kwasu lub zasady różnią się między sobą współczynnikiem o wartości 10. I przykładowo, kwas o wartości pH 4 jest 10 razy silniejszy od kwasu o wartości pH 5. To tyle wstępnie o kwasach i zasadach. Wróćmy teraz do równowagi kwasowo-zasadowej w organizmie, która zachwiana jest u ponad praktycznie, proszę Państwa, 90% populacji ludzkiej w naszym kraju, nie tylko w naszym. Zmianom tym w naszym organizmie zwykle zapobiegają tak zwane bufory. O tym, czym one są i jak działają, opowiemy sobie w następnym odcinku. Do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!